Nazywam się Anna Wójcik, pracuję w Instytucie Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska na Wydziale Nauk Przyrodniczych. Jestem genetykiem roślin i zajmuję się procesem somatycznej embriogenezy i rolą cząsteczek mikroRNA w tym procesie. Mam to szczęście, że moja praca, czyli nauka, jest również moją pasją. Od czego się to zaczęło? Tak naprawdę od zawsze, odkąd pamiętam, chciałam być naukowcem i robiłam wszystko, żeby do tego celu dążyć. Na swojej drodze miałam szczęście spotkać bardzo dobrych nauczycieli, którzy przekazywali swoją wiedzę z pasją i zaangażowaniem. I już na etapie szkoły średniej zaszczepili we mnie taką pasję do nauki, nauk ścisłych, odkrywania, a co najważniejsze, zadawania pytań, bo to pytania są najważniejsze w zawodzie naukowca. I tak trafiłam na ówczesny Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego, gdzie rozpoczęłam studia na kierunku biotechnologia roślin. Tutaj skończyłam pod promotorstwem pani profesor Małgorzaty Gaj studia licencjackie, magisterskie, a następnie obroniłam tytuł doktora. Obszarem badań, który najbardziej mnie fascynuje, jest regeneracja roślin i zwierząt. Regeneracja roślin jest wyjątkowym zjawiskiem, niespotykanym u innych organizmów i rośliny mają tę zdolność, że wystarczy fragment liścia, korzenia bądź pędu, by w odpowiednich warunkach otrzymać w pełni funkcjonalną roślinę. U ludzi taki scenariusz wydaje się być wzięty z filmu science fiction, by z kawałka palca w odpowiednich warunkach, czy to komórek naskórka, czy krwi, otrzymać człowieka. Taka zdolność komórek do odróżnicowania i różnicowania następnie w dowolny rodzaj komórek nazywana jest totipotencją. U zwierząt w pełni totipotentną komórką jest zygota. Zygota po odpowiedniej ilości podziałów i w odpowiednich warunkach formuje człowieka. U roślin komórek totipotentnych jest znacznie więcej, a takim idealnym odzwierciedleniem totipotencji u roślin jest proces somatycznej embriogenezy. W procesie tym komórki budujące organy roślin, czyli na przykład liście, pędy, korzenie, mogą formować zarodki, jeżeli zastosujemy odpowiedni induktor. Takie zarodki, tak jak zarodki zygotyczne, które powstają w wyniku zapłodnienia, też mogą konwertować w pełni funkcjonalne rośliny. Rośliną modelową, którą wykorzystuję do swoich badań, jest Arabidopsis thaliana, potocznie zwana rzodkiewnikiem. Jest to roślina, która wykazuje szereg bardzo przydatnych cech w pracy laboranta i naukowca. Między innymi jest bardzo małego rozmiaru, co pozwala na wzrost bardzo wielu osobników jednocześnie w pokoju hodowlanym, czy też w specjalnie przeznaczonych do tego celu komorach wzrostu roślin, tak zwanych fitotronach. Ponadto Arabidopsis thaliana posiada bardzo krótki cykl życiowy, około 3-4 miesiące. Dzięki temu jesteśmy w stanie obserwować rozwój roślin, które analizujemy, nawet 3-krotnie w trakcie jednego roku. Dla przykładu, cykl życiowy sosny trwa 3 lata, a dębu 50. Dlatego wybranie Arabidopsis do badań, które prowadzę, wydaje się być idealnym rozwiązaniem. Dodatkowo genom Arabidopsis thaliana został już w pełni sekwencjonowany, co znacznie ułatwia nam prace molekularne i analizy, które prowadzimy. W swoich badaniach skupiam się na identyfikacji nowych czynników genetycznych, w tym genów i cząsteczek mikroRNA, które regulują proces somatycznej embriogenezy u Arabidopsis thaliana. Poznanie sieci regulującej totipotencję u roślin ma ogromne znaczenie w biotechnologii roślin, szczególnie w metodach mikropropagacji roślin, czyli ich rozmnażania w kulturach in vitro. Wyniki moich badań mogą znaleźć również zastosowanie w medycynie, ponieważ geny zidentyfikowane u Arabidopsis zostały również zidentyfikowane u człowieka i takie porównanie zostało już niejednokrotnie wykorzystane, m.in. w badaniach nad opracowaniem genów antynowotworowych. W swojej karierze naukowej zaangażowana byłam w 3 projekty badawcze, z czego jednym byłam zarówno kierownikiem, jak i wykonawcą. Jestem autorem i współautorem 10 publikacji naukowych opublikowanych w grupie czasopism o najwyższej punktacji i największym zasięgu międzynarodowym. Aktualnie pracuję jako adiunkt w grupie pani profesor Małgorzaty Gaj w Instytucie Biologii i Biotechnologii Ochrony Środowiska Wydziału Nauk Przyrodniczych na Uniwersytecie Śląskim.
I pomimo tego, że jestem młodym naukowcem i swój doktorat obroniłam niespełna 3 lata temu, wyniki moich badań zostały już docenione zarówno na arenie krajowej, jak i międzynarodowej. Jestem laureatką Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju roku 2019 w kategorii Naukowiec Przyszłości. Nagrodę tę otrzymałam za projekt, który prowadziłam jeszcze w czasie swojego doktoratu i finansowany był z Narodowego Centrum Nauki. Ponadto wielokrotnie byłam zapraszana jako prelegent na konferencje międzynarodowe, by zaprezentować wyniki swoich badań i dzięki temu miałam okazję uczestniczyć w spotkaniach naukowych m.in. w Nowym Jorku, w Buenos Aires, Montpellier, Paryżu, Wiedniu, jak również w Polsce, w Rogowie, Gdańsku czy Poznaniu. W grudniu minionego roku zostałam laureatką stypendium imienia Mieczysława Beckera Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, który pozwoli mi na odbycie stażu naukowego w Gregor Mendel Institute w Wiedniu. Tam pod okiem wybitnych naukowców będę miała możliwość opracowania nowej metody badawczej somatycznej embriogenezy, dzięki czemu będziemy w stanie zidentyfikować nowe czynniki genetyczne regulujące ten proces znacznie większą precyzją niż to było możliwe dotychczas. Projektem, który uważam za najbardziej istotny w mojej karierze naukowej, był projekt, którym kierowałam i za który właśnie uzyskałam nagrodę. Był to projekt, który miał na celu stworzenie nowego narzędzia genomiki funkcjonalnej, tak zwanych linii sensorowej do analizy aktywności cząsteczek mikroRNA. Cały projekt był prowadzony w współpracy z naukowcami z Austrii i polegał na stworzeniu mutantów, czyli roślin genetycznie modyfikowanych, takich, które niosą konstrukt zapewniający nam możliwość analizy aktywności badanych cząsteczek mikroRNA. Cząsteczki mikroRNA to takie niekodujące, małe cząsteczki RNA, które zaangażowane są w negatywną regulację ekspresji genów. Dzięki wprowadzonemu konstruktowi byliśmy w stanie sprawdzić, czy aktywność genu, który jest targetem docelowym dla analizowanych mikroRNA, będzie obniżona, czy też nie ulegnie zmianie, dzięki czemu mogliśmy wywnioskować, czy dane mikroRNA jest aktywne. Uzyskane wyniki zostały opublikowane w czasopiśmie naukowym. Ponadto te wyniki zostały również zaprezentowane na 2 konferencjach naukowych. Moja praca jako genetyka roślin, bo to tutaj jest najważniejszym aspektem, polega głównie na przeprowadzaniu różnego rodzaju analiz biologii molekularnej. Najwięcej czasu spędzamy w laboratorium właśnie biologii molekularnej na przeprowadzaniu reakcji PCR, real-time qPCR i innych tego typu. Tak więc bardzo dużo pipetujemy i jesteśmy w laboratorium pracując manualnie, można rzec. Dodatkowo musimy opiekować się naszymi roślinami, bo jeżeli chcemy, by wyniki naszych badań były wartościowe i miarodajne, a co najważniejsze powtarzalne, bo to w biologii jest bardzo istotne, rośliny muszą mieć idealne warunki wzrostu, nie mogą mieć żadnych szkodników ani chorób, także hodowla roślin, uprawa jest naprawdę bardzo istotna. Poza pracą naukową zaangażowana jestem również w popularyzację nauki oraz naszego wydziału i instytutu, między innymi poprzez aktywny udział w organizacji zajęć w ramach Nocy Biologów oraz Śląskiego Festiwalu Nauki. Od kilku lat jednym z moich celów jest doprowadzenie do tego, aby nauka była przedstawiana w bardziej przystępny sposób, szczególnie młodzieży i dzieciom, którzy dopiero stają na progu tego świata naukowego. Przesłanie dla wszystkich początkujących naukowców, którzy mają różnego rodzaju trudności na początku, jest jedno. Wszyscy te trudności mamy i wszyscy je mieliśmy. Na tym polega praca naukowca, że nie wszystkie pytania kończą się taką odpowiedzią, jaką byśmy sobie tego życzyli. To jest tylko i wyłącznie hipoteza badawcza, nie ma odpowiedzi dobrych i złych, nie ma dobrych i złych wyników. Każdy wynik jest wartościowy, nawet ten, który wydaje się nam, że takim wartościowym wynikiem nie jest.
końcowo może się okazać najważniejszym wynikiem, który udało się nam uzyskać w naszej karierze naukowej. Także trzeba być bardzo uważnym, wszystko zapisywać, dokładnie wszystko i zadawać ciągle pytania, bo to pytania są najważniejsze.